Ulica Szeroka, serce dzielnicy żydowskiej w Płocku, wyglądała zupełnie inaczej przed wybuchem II wojny światowej. Nie było tutaj tego asfaltu, nie jeździły samochody, autobusy, ciężarówki. Przez środek tej ulicy prowadził trotuar spacerowy z ławkami, na których siedzieli mieszkańcy ulicy, no właśnie, nie ulicy Kwiatka, tylko ulicy Szerokiej, bo taka nazwa była tej ulicy do połowy lat 30. XX wieku. Po obu stronach tego trotuaru była ulica z kocich-ubów, po których poruszały się przede wszystkim wozy zaprzężone w konie. Natomiast w budynkach mieszkali płoczanie pochodzenia żydowskiego. Przede wszystkim szewcy, krawcy, piekarze. W bramach słychać było krzyki osób, które wołały: stare garnki kupuję, stare szmaty zbieram. Ulica Szeroka, obecnie ulica Kwiatka, serce dzielnicy żydowskiej w Płocku, a za moimi plecami Muzeum Żydów Mazowieckich, wtedy Beit Midrash. Pięknie tu, prawda? Płockie Tumy, ulubione miejsce spacerowe mieszkańców tego miasta obecnie, ale też przed wybuchem II wojny światowej, w tym również Płoczan pochodzenia żydowskiego. Jestem przekonany, że po Tumach nie raz, nie dwa spacerował Fischel Frieder-Blum. Natomiast za moimi plecami, tam gdzie jest obecnie budynek hotelu, stał teatr w Płocku, rozebrany w 1940 roku na rozkaz niemieckiego okupanta. Na tyłach tego teatru działał klub artystyczny Płoczan z taką wielką salą wystawową, ale też z kawiarnią. I w tejże kawiarni można było zjeść pyszne ciastka, można było wypić kawę, ale można też było zatańczyć. Zyszew Plocker był cadykiem, dla którego bardzo ważne było działanie na rzecz scalania różnych odłamów judaizmu, żeby właśnie w łonie judaizmu nie było żadnych kłótni. I to mi się kojarzy właśnie z Fischelem Frieder-Blumem, ponieważ to była postać, jak wiemy, która działała na rzecz, mocno działała na rzecz społeczności żydowskiej w Płocku. Chodziło o pomoc, chodziło bardziej o scalanie, chodziło bardziej o pomaganie niż o dzielenie. Przechodniak między ulicami Kwiatka i Królewiecką. Miejsce jeszcze niedawno zamieszkałe przez biedniejszą część społeczności żydowskiej w Płocku. A co się kojarzy z biedą? Kojarzy się m.in. słowo dobroczynność, a z dobroczynnością kojarzy się m.in. postać Fischela Frieder-Bluma właśnie w mieście w Płocku, z osobą, która właściwie całe swoje życie poświęciła na pomoc innym. Mimo że Fischel Frieder-Blum był nieźle wykształcony, w pewnym momencie swojego życia został radnym miasta Płocka, był przedstawicielem po Alei Zion na Międzynarodowy Kongres Syjonistyczny w Zurichu, był przewodniczącym zarządu Rady Gminy Żydowskiej w Płocku, a jednak nie zapomniał o tych, którzy potrzebowali tej pomocy najbardziej w jego rodzinnym mieście. I właściwie wspierał ich datkami, organizował zbiórki. I kiedy wybuchła wojna i znalazł się w getcie warszawskim, w tym getcie również pomagał tym, przede wszystkim, którzy urodzili się w tym samym mieście co on, którzy słali do niego listy stamtąd, gdzie zostali wywiezieni m.in. do dystryktu radomskiego. I właściwie do końca swoich dni, do roku 1941, kiedy zmarł w nędzy, starał się robić wszystko, żeby im pomóc. I to, jak zmarł, jeszcze bardziej podkreśla to, jak wyglądało jego życie, które stało na pojęciu pomocy i dobroczynności. Jesteśmy na terenie dawnego getta w Płocku. W lutym 1941 roku w getcie tym znajdowało się około 10 000 osób. W nocy z 20 na 21 lutego mieszkańcy tego getta zostali siłą wypędzeni na ulicę i przy wiejącym zimnym wietrze i przy padającym śniegu z deszczem musieli czekać na przyjazd
ciężarówek, które zawiozły te osoby do obozu przejściowego w Działdowie i to była pierwsza duża wywózka. Druga miała miejsce 1 marca 1941 roku, a potem już kilka wywózek pomniejszych sprawiły, że Płock opustoszał. Z 10 000 osób przebywających w getcie w Płocku przeżyło niewiele ponad 100 osób, więc zagłada była prawie całkowita. Na szczęście, jeśli możemy mówić o jakimś szczęściu w tym nieszczęściu, prawie.